Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was lekcję o bardzo dziwnych regułach w języku polskim. To naprawdę jest problem nie tylko dla osób, które uczą się polskiego, ale to jest też problem dla Polaków. Ta reguła dotyczy biernika. Biernik to jest struktura gramatyczna, o której mówiłam w mojej ostatniej lekcji. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej lekcji, to link do niej będzie tutaj i w opisie filmu. Pamiętajcie, że możecie włączyć polskie albo angielskie napisy na YouTubie. Ja mówię po polsku, mówię powoli, ale oczywiście napisy pomogą Wam rozumieć lepiej całą lekcję. Wiem, że chcesz dobrze mówić po polsku, dlatego zapraszam Cię na kursy online do mojej szkoły. Po bezpłatnym teście sprawdzającym Twój poziom jedna lekcja jest gratis. Będziesz mógł sprawdzić, że kursy w mojej szkole są naprawdę super. Kliknij link w opisie filmu i umów się na sprawdzenie poziomu ze mną. A czy wiesz, że na mojej stronie są bezpłatne lekcje wideo, których nie ma na YouTubie? Każda lekcja ma dodatkowo ćwiczenia. Bezpłatne lekcje i ćwiczenia są dostępne w sekcji Member Area na mojej stronie polishwithdorota.pl. Nie musisz nic płacić, tylko się zalogować i uczyć się polskiego. Zapraszam. A teraz zaczynamy już lekcję. Mówiłam w moim ostatnim filmiku o bierniku. Mówiłam, że w rodzaju męskim ważne jest to, czy jest to rzeczownik żywotny, czy nieżywotny. Rzeczowniki żywotne to na przykład brat, chłopak, kot, pies, student, nauczyciel, czyli osoby albo zwierzęta. Rzeczowniki nieżywotne to na przykład samochód, komputer, telefon, problem, czas, czyli nie osoby i nie zwierzęta. W bierniku rzeczowniki żywotne mają końcówkę a. Mówimy chłopak, mam chłopaka, kot, mam kota. Rzeczowniki nieżywotne mają taką samą formę. Na przykład telefon, mam telefon. Czas, mam czas. Ale mówimy też mam laptopa, jem hamburgera, mam Mercedesa, gram w golfa. No niestety, laptop czy Mercedes nie żyją, ale mają końcówkę a. I w tej lekcji pokażę Wam 6 kategorii słów, które nie żyją, ale w bierniku mają końcówkę a. Kategoria numer 1 to mięso i ryby. To ma sens, bo mięso i ryby kiedyś żyły. Teraz nie żyją, ale żyły. Posłuchajcie przykładów. Kurczak, jem kurczaka. Łosoś, jem łososia. Tuńczyk, jem tuńczyka. Następna kategoria też jest logiczna. To jest kategoria owoce i warzywa. Na przykład banan, jem banana,
pomidor, kupiłam jednego pomidora. Ale to jest trochę dziwne, bo Polacy zwykle używają tutaj końcówki a, kiedy mówią o owocach i warzywach. Tak? Jem banana, jem pomidora, jem ogórka, jem ananasa, jem kalafiora, jem arbuza. A co mówi słownik? Wielki słownik języka polskiego jest bardzo niekonsekwentny. Na przykład słowo ogórek ma według słownika formę ogórek w bierniku. Ale prawie wszyscy Polacy mówią jem ogórka. Słowo banan ma tylko formę banana, jem banana. Słowo pomidor ma dwie formy. Pierwsza forma to pomidora, a druga, która ma informację, że to jest forma mniej popularna, to pomidor. Kalafior ma formę kalafior, ale też jest informacja, że potocznie, kolokwialnie możemy mówić kalafiora. Kiedy mamy słowa ananas, arbuz, ziemniak, to mamy dwie formy. Formę z a i formę bez a. Więc widzicie, że słownik tutaj jest bardzo niekonsekwentny. Polacy zwykle dodają tutaj a i mówimy jem ananasa, jem pomidora, jem kalafiora. Ale jest kilka nazw warzyw, które nie mają a. Mówimy jem czosnek, jem groch, jem groszek, jem szpinak, jem agrest. Tutaj nie ma a i Polacy tak mówią. Moim zdaniem to jest dlatego, że to są rzeczowniki kolektywne. Mamy dużo małych elementów. Kiedy kupujemy szpinak, to kupujemy dużo liści. Kiedy kupujemy groszek, to też jest dużo małych groszków tam. Kiedy kupujemy czosnek, to tak naprawdę kupujemy główkę czosnku i główka czosnku ma ząbki, więc też to jest takie kolektywne. Podsumowując, owoce i warzywa mają końcówkę a, ale tutaj widzicie kilka wyjątków, które nie mają tej końcówki, mają normalną formę. Słownik jest tutaj bardzo niekonsekwentny, ale ja polecam Wam dodać końcówkę a. Jem ananasa, jem pomidora, jem ogórka. Chcesz lepiej mówić po polsku? To zapraszam Cię na kursy online do mojej szkoły. Będziesz uczyć się z fantastycznymi nauczycielkami. Dostaję świetny feedback na temat ich lekcji, więc wiem, że będziesz w dobrych rękach. Kliknij link w opisie filmu i skontaktuj się ze mną. Następna kategoria to kategoria, którą nazwałam jedzenie na 5 minut. To często jest fast food, ale nie tylko. Najlepiej posłuchajcie przykładów. Jem hamburgera, jem hot doga, jem kebaba. Jem pączka, jem lizaka, jem loda, jem batonika, na przykład jem Snickersa. Tutaj dodam jeszcze słowa, które nie są jedzeniem, ale są związane z ustami. To jest papieros, palę papierosa i joint, palę jointa. Te wszystkie słowa są nieżywotne, nie żyją. Lizak nie żyje. Hamburger, no dobrze, tam jest mięso, to może trochę ma sens. Ale Snickers? Dlaczego jem Snickersa? Tak mówimy. Kiedy jest coś niedużego do jedzenia, co
nie wymaga używania talerza zwykle, to tutaj dodajemy jem hot doga, jem pączka, jem batonika. Słownik tutaj też nie jest bardzo konsekwentny. Zwykle językoznawcy, lingwiści mówią, że lepiej nie dodawać końcówki ale to nie brzmi bardzo naturalnie po polsku i normalnie, kiedy ludzie mówią, zawsze w tej sytuacji dodają No, prawie zawsze w języku polskim rzadko coś jest na 100%. Kategoria numer 4. Nazwałam ją nowa technologia. Posłuchajcie przykładów. Mam laptopa, mam smartfona, mam iPhone'a, mam iPada, mam Facebooka, mam TikToka. Piszę maila, piszę SMS-a. Co mówi słownik? Słownik tutaj też nie jest bardzo konsekwentny. Słownik mówi, że formy smartfona, laptopa są potoczne, kolokwialne i że lepiej mówić mam smartfon i mam laptop. Ale bardzo niewiele osób tak mówi i myślę, że dużo osób będzie myślało, że nie znacie języka polskiego, jeśli mówicie mam smartfon, bo prawie wszyscy mówią mam smartfona. Jeśli chodzi o słowa mail i SMS, to słownik mówi, że poprawne formy to piszę maila, piszę SMS-a, a rzadziej piszę mail, piszę SMS. To jest też poprawne, ale rzadziej używane. Moim zdaniem lepiej tutaj zawsze dodać bo to brzmi bardziej naturalnie. Ale dlaczego ta kategoria nazywa się nowa technologia? Bo mówimy na przykład mam komputer, nie komputera, i mam telefon, nie telefona. Zwykle dodajemy do słów, które są w języku polskim nowe, które mają maksimum 20-30 lat, tak jak SMS, laptop czy TikTok. Kategoria numer 5 to marki samochodów, motocykli i generalnie sprzętu elektronicznego. Mówimy mam Mercedesa, mam Fiata, mam Peugeota, mam Opla. Uwaga, nie Opela, tutaj znika. Mam Opla, ale też mam Samsunga albo mam Boscha. Kategoria numer 6. Gry i sporty. Na przykład gram w tenisa, gram w golfa, gram w squasha, gram w kosza. Oficjalnie mówimy koszykówka, gram w koszykówkę, ale potocznie mówimy gram w kosza. To mogą być też gry komputerowe. Na przykład gram w Fallouta, gram w Counter-Strike'a albo nawet gram w CS-a. Uwaga, tutaj jest wyjątek od wyjątku i mówimy gram w futbol, gram w baseball i gram w bilard. Chociaż Polacy często mówią gram w bilarda, ale nigdy nie mówią w futbola i w baseballa. Nie, zawsze tylko gram w futbol, gram w baseball. Podsumowanie. Wiecie już, jakie słowa rodzaju męskiego mają w bierniku końcówkę chociaż są nieżywotne. Podałam Wam 6 kategorii takich słów. Pierwsza to mięso i ryby. Jem kurczaka. Druga owoce i warzywa. Jem banana. Trzecia jedzenie na 5 minut. Jem pączka. Czwarta kategoria to nowa technologia. Na przykład mam smartfona. Piąta kategoria
marki samochodów, motocykli i sprzętu elektronicznego, na przykład mam Fiata. 6. kategoria gry i sporty, na przykład gram w tenisa. Jeśli nadal oglądasz tę lekcję, to znaczy, że jest dla Ciebie praktyczna, prawda? Proszę Cię więc o wsparcie mojego kanału, żebym mogła nagrywać więcej takich lekcji. Możesz to zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. Pomożesz mi i poprawisz swój polski. Link do moich kursów jest na dole w opisie filmu. Pamiętaj, że w moich filmikach na YouTubie nie ma reklam. Dzięki wielkie za oglądanie i napiszcie w komentarzach, czy wiedzieliście o tych zasadach. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!